Jak istotną rolę odgrywa przygotowanie klientki do zabiegu? Jak wykonać to poprawnie i w jak najszybszym czasie? Właśnie tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Nazywam się Klaudia Kawińska i jestem instruktorem poszlaszy z centralnej Polski. W dzisiejszym odcinku pod lupę bierzemy przygotowanie rzęs do zabiegu. Zapewne wiecie, że czynność, która zajmuje tak niewiele czasu, ma tak ogromne znaczenie podczas przedłużania, jak i zarówno wpływa na jej trwałość po zabiegu. Pokażę Wam swoje sposoby, jak wykonać to szybko i dokładnie. Zostańcie ze mną. W dzisiejszym odcinku użyjemy szamponu, eyebrusha, soli fizjologicznej, płatków kosmetycznych, chusteczek, płatków do separacji, taśmy papierowej, taśmy perforowanej, drewnianego patyczka, cleanera i mikrobrusha. Dlaczego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie rzęs do zabiegu? Bez odpowiedniego przygotowania nie ma trwałej stylizacji. To tak, jakbyśmy chciały pomalować ściany bez uprzedniego zagruntowania ich. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że tak. Ale czy ta farba będzie trwała? Oczywiście, że nie. Po jakimś czasie, a nawet szybciej niż po jakimś czasie, zacznie odpadać płatami. I co wtedy? Nasze pieniądze zostaną wyrzucone w błoto. Dokładnie to samo dzieje się z rzęsami. Oczywiście, że możecie przedłużyć rzęsy bez ich uprzedniego, prawidłowego przygotowania, ale jakie to niesie za sobą konsekwencje? Po pierwsze, już podczas aplikacji resztki makijażu nie będą pozwalały Wam na prawidłowe przyklejenie rzęsy syntetycznej do naturalnej. Po drugie, już po aplikacji, a nawet bardzo często i w trakcie jej trwania, podczas przeczesywania rzęsy zaczynają odpadać jedna za drugą i znikać, dokładnie tak samo jak tabliczka czekolady z mojej i z Waszej szafki. Ile powinno zająć przygotowanie klientki do zabiegu? Maksymalnie od 10 do 15 minut. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim stanie przyjdzie do nas klientka. Najlepiej, jeżeli ustalicie, aby przychodziły bez makijażu oczu. Wtedy przygotowanie będzie zdecydowanie szybsze i sprawniejsze. Czasami jednak nasza klientka jedzie prosto z pracy i nie ma kiedy zmyć makijażu. Jeżeli to tylko odrobinka tuszu, nie ma to aż tak dużego znaczenia. Natomiast jeżeli mamy nałożony full make-up, cienie, eyeliner i co gorsza tusz wodoodporny, wtedy nasz czas pracy zdecydowanie się wydłuży. Pamiętajcie, gdy nasza klientka się położy, to jej włosy układamy po przeciwnej stronie do naszej ręki wiodącej. Dzięki temu unikniemy sklejenia się czy ubrudzenia włosów naszej klientki. Zakładamy opaskę, a pod nią chusteczkę higieniczną. Kolejno przystępujemy do przygotowania rzęs naturalnych. O higienę rzęs przedłużonych trzeba dbać dokładnie tak samo jak o higienę rzęs naturalnych. Pamiętam swoje początki, kiedy 8 lat temu uczono mnie, że rzęs naturalnych nie myjemy, nie czeszemy i nie dotykamy, chodzimy, tak? Najlepiej, jeżeli w ogóle nie będziemy zamykać oczu. Nie. Teraz przejdźmy do sedna. Zdecydowanie wiemy o tym, że rzęsy naturalne trzeba myć. Jeżeli Wasza klientka ma z tym problem, najprościej jest zadać pytanie: czy myjesz włosy? A wiadomo, że myję. Więc wiadome jest to, że tak samo jak i dbamy o nasze włosy, tak samo musimy dbać o nasze rzęsy. Jeżeli Wasze klientki go zobaczą i usłyszą o nim ciut więcej, jestem pewna, że zmienią zdanie na temat higieny swoich oczu. Zwróćmy uwagę na to, że w trakcie zabiegu nasza klientka ma zamknięte oczy, dlatego starajmy się informować ją o wszystkim, co robimy w danej chwili. To sprawi, że poczuje się ona zdecydowanie bardziej komfortowo. Zaczynamy od oczyszczenia rzęs naturalnych. Czynność tą wykonujemy za pomocą pędzelka, szamponu i soli fizjologicznej. Niewielką ilość szamponu nakładamy na pędzelek, który przykładamy do oka klientki. Szampon rozprowadzamy po całej długości oka, wykonując powolne ruchy od prawej do lewej strony. Kolejno od nasady po same końce w taki sposób, aby nie uchylać oka. Dzięki temu szampon nie dostanie się do wnętrza oka. Jeżeli klientka miała pełny makijaż, czynność powtarzamy, wykonując delikatny masaż kilka minut dłużej. Istotnym jest, aby wykonywać demakijaż najpierw na jednym oku, następnie zabieramy się za mycie i za przepłukiwanie drugiego oka. Nie pracujemy na obu oczach jednocześnie, ponieważ może to spowodować rozpływanie się szamponu. Głowę klientki delikatnie przekręcamy w kierunku zewnętrznej strony oka, które właśnie zostało umyte. Informujemy klientkę o czynności, którą za chwilę będziemy wykonywać. Otwierając sól fizjologiczną, pamiętamy, że zachowuje ona swoją jakość tylko przez 24 godziny od otwarcia.
Płukanie oka rozpoczynamy od wewnętrznego kącika i przepłukujemy je do momentu całkowitego oczyszczenia z szamponu. Najlepiej, jeżeli na koniec delikatnie przetrzecie oko chusteczką higieniczną, ponieważ waciki kosmetyczne mogą pozostawić niechciane włókna. Jeżeli myślicie, że samo oczyszczenie rzęs za pomocą szamponu i tylko tego szamponu wystarcza, nie ma nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dlatego, że nasze rzęsy naturalne rosną w rzędach, a jeżeli rosną w rzędach, to między tymi rzędami są przestrzenie, które należy doczyścić. I wykonujemy to właśnie za pomocą mikrobraszy i cleanera. Kolejno przechodzimy do separacji. Wykonujemy ją przy pomocy płatków lub taśmy. Zwracajcie szczególną uwagę na to, aby wykonać ten etap poprawnie, nie zaklejając linii wodnej. Niepoprawna praca spowoduje łzawienie oczu klientki, co niesie za sobą kolejne konsekwencje. Podczas zamykania oka płatki zawsze delikatnie się uniosą, dlatego należy przykleić je odrobinkę niżej. Rzęsy łapiemy na środku, delikatnie naciągamy w dół i przyklejamy. Starajmy się wykonać to jak najszybciej tylko się da, ponieważ chcemy, aby nasza klientka czuła się jak najbardziej komfortowo. Przecież żadna z nas nie lubi, jeżeli mamy otwarte oko i ktoś tam nam przy tym oku dłubie, jeszcze tym bardziej posiadając dość długie paznokcie. Sprawdzamy kąciki wewnętrzne i zewnętrzne. Lewą dłonią delikatnie podciągamy powiekę, natomiast w prawej dłoni trzymamy pensetę, za pomocą której wyciągamy schowane rzęsy. Żadna najmniejsza rzęsa nie może uciec z naszego pola widzenia i zostać pominięta lub przytrzaśnięta płatkiem na dolnej powiece. Aby mieć całkowitą pewność, że płatki nie przesuną się, możecie dokleić taśmę papierową, która dodatkowo wspomoże Waszą pracę i powstrzyma ewentualne przesunięcie się płatków, co mogłoby skutkować wyskakiwaniem rzęs z dolnej powieki. Następnie odtłuszczamy rzęsy. Wykonujemy to za pomocą mikrobrasza, cleanera i patyczka drewnianego. Zapewne niewiele z Was korzysta z tego patyczka, ale jest ono niezmiernie istotne i ja nie wyobrażam sobie już pracy bez niego. Dlaczego? Dlatego, że nadmiar cleanera, który bardzo często powstaje podczas skraplania go na mikrobrasza, może dostać się do oka, a patyczek drewniany sprawia, że nadmiar tego cleanera zostaje na patyczku. Zobaczcie, jakie to proste. Pod naturalne rzęsy podkładamy drewniany patyczek. Następnie za pomocą mikrobrasza nasączonego cleanerem rozpoczynamy odtłuszczanie rzęs naturalnych i doczyszczenie przestrzeni międzyrzęsowych. Rzęsy odtłuszczamy od nasady aż po same końce. Następnie delikatnie naciągamy powiekę i doczyszczamy przestrzenie pomiędzy rzędami rzęs. Czynność tą powtarzamy do momentu, aż patyczek będzie całkowicie czysty. Czasami musimy zużyć kilka patyczków, aby mieć pewność, że nasza praca jest wykonana perfekcyjnie. Do czynności przygotowujących klientkę do zabiegu zaliczam również lifting górnej powieki. Wykonuję go za pomocą taśmy perforowanej. Odcinamy około 5 cm taśmy i przerywamy ją wzdłuż na pół. Każdy kawałek delikatnie odciskamy na rękawiczce, aby pozbyć się nadmiaru kleju. Następnie taśmę przyklejamy po skosie. Kąciki wewnętrzne ciągniemy w stronę kącików zewnętrznych i odwrotnie. To sprawi, że powieka w całości się uniesie. Jeżeli widzicie, że klientka ma cienkie i słabe brwi, to najlepiej, jeżeli w miejsce, pod którym znajduje się brew, przykleicie wąski kawałek taśmy. Sprawi on, że nie wykonacie niechcianej depilacji włosków. Istnieje wiele sposobów na lifting górnej powieki. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, koniecznie piszcie w komentarzu, a my nagramy dla Was taki odcinek. I oto cała tajemnica idealnego przygotowania klientki do zabiegu. Ile nam to zajęło? Myślę, że tak naprawdę jest więcej w tym mojego gadania niż pracy, ale chciałam Wam to przedstawić w jak najbardziej dokładny sposób. Odpowiednie przygotowanie bardzo mocno wpływa na trwałość aplikacji. Jestem pewna, że już nigdy nie będziecie miały z tym problemów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.